Kostaryka kojarzy Ci się zapewne z egzotyczną przyrodą, pięknymi widokami i dzikimi zwierzętami. No i zgadza się, to wszystko tam jest, ale... No właśnie, czy warto lecieć wiele godzin do tego raju, aby to wszystko zobaczyć? W mojej ocenie jest to najbardziej przereklamowany kraj na świecie, w jakim do tej pory byłem. A dlaczego? O tym dowiesz się w dalszej części tego filmu. Kraj do tanich nie należy. Ceny są porównywalne z tymi w USA, a nawet w wielu przypadkach wyższe. Ale infrastruktura i standard wszelkich usług pozostawiają wiele do życzenia. Zapraszam zatem do obejrzenia filmu, w którym pokażę, ile jesteśmy w stanie zobaczyć na własną rękę przez tydzień w tym niewielkim kraju oraz ile za to wszystko trzeba będzie zapłacić. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Możesz również dołączyć do grona patronów kanału, dzięki czemu mogę robić dla Was filmy takie jak ten. Populacja Kostaryki liczy nieco ponad 5 milionów mieszkańców, w tym około 3000 Polaków. Oficjalnym językiem jest hiszpański, jednak w użyciu jest też 5 lokalnych języków tubylczych. Pomimo że powierzchnia tego kraju stanowi tylko tyle co 15% terytorium Polski, słaba infrastruktura drogowa i górzysty teren sprawiają, że czasem pokonanie 100 km zajmuje wiele godzin. Kostaryka od lat zajmuje pierwsze miejsce w kategorii najszczęśliwszego kraju świata w rankingu Happy Planet Index, który mierzy dobrostan i jakość życia. Ponoć ludzie są serdeczni, uprzejmi, wyluzowani i zadowoleni. Ja jednak jakoś tego nie odczułem. Może jest to już odległa przeszłość? Polska zajmuje zaś w tym rankingu dopiero 71. miejsce. Pura vida, czyli czyste życie, to filozofia życia Kostarykańczyków. Niezależnie od okoliczności starają się oni zachować pogodę ducha, są wdzięczni za to, co ich otacza i pokorni względem sił przyrody. Pura vida to również lokalne pozdrowienie. Usłyszycie je na dzień dobry i do widzenia. Te powiedzenie znajduje się również na niezliczonych ilościach gadżetów i pamiątkach, od magnesów na koszulkach kończąc. W Kostaryce znajduje się jedna z niebieskich stref długowieczności, czyli miejsce, gdzie żyje najwięcej stulatków. Kostaryka leży blisko równika, przez to cały rok dzień i noc trwają równo 12 godzin. Słońce codziennie wstaje o godzinie 5 i zachodzi o 17. Życie w takim miejscu pomaga świetnie regulować rytm dobowy, a tym samym wpływa na dobrostan. W Kostaryce są tylko dwie pory roku: zima, która trwa od maja do października, oraz lato od listopada do kwietnia. W tym niewielkim kraju znajduje się ponad 100 wulkanów, w tym 7 aktywnych. Sporą część powierzchni zajmują lasy, które są domem dla 5% wszystkich gatunków zwierząt na świecie. Przyrodniczym symbolem kraju jest oczywiście leniwiec. Kostaryka jako jeden z niewielu krajów na świecie nie posiada regularnej armii. Znajdują się tutaj jedynie jednostki obrony wybrzeża i policji. Walutą jest kolon kostarykański. 1000 kolonów to około 8 zł. Kasę bez prowizji wypłacimy rewolutem z takich bankomatów. Ale bez problemu też zapłacimy wszędzie dolarami amerykańskimi. W miejscowościach turystycznych dogadamy się po angielsku, gdyż Kostarykę odwiedza masa turystów z USA. I miejscowi już dawno nauczyli się, jak wyciągać od nich dolary. Zanim kupimy sobie gdzieś na mieście dość tanią kartę SIM, można zainstalować eSIM z pakietem danych na początek. Link do najlepszej karty eSIM z bonusem na start zostawiam Wam w opisie filmu. Kostaryka jest nazywana Szwajcarią Ameryki Środkowej. Wpływ ma na to stabilność polityczna i wysoki poziom życia. Podobnie jak Szwajcaria, Kostaryka jest znana ze swojej neutralności i pokojowego nastawienia. Wskaźniki rozwoju społecznego, takie jak oczekiwana długość życia, poziom edukacji i dostęp do opieki zdrowotnej, są wyższe niż w większości krajów regionu, co także przypomina wysoki standard życia w Szwajcarii. Nie jednak ten kraj w żadnym stopniu Szwajcarii nie przypomina, no chyba że jeżeli chodzi o ceny, bo te faktycznie są mocno podobne. Do Kostaryki udaję się lotem czarterowym z Londynu, który kupiłem na stronie biura podróży firmy TUI za 1400 zł w dwie strony. Co mnie zdziwiło w odróżnieniu od lotów czarterowych, którymi do tej pory leciałem z Polski, tak tutaj oferta jest dużo bogatsza. Przez całą podróż serwowano wszystkim pasażerom mnóstwo jedzenia oraz wszelkiego rodzaju alkoholu do oporu. Czyżby ta sama firma traktowała inaczej swoich klientów w różnych krajach? Jeżeli ktoś z Was leciał długodystansowym samolotem TUI z Polski, może się wypowiedzieć na ten temat.
Po 11 godzinach komfortowego lotu lądujemy w Liberii. To największe miasto północy kraju. Z lotniska lokalnym autobusem za $1 udajemy się do centrum miasta i wreszcie można wypić lokalne zimne piwo. Kostaryka ma dwa lotniska międzynarodowe, San Jose w stolicy i Liberia. Stąd właśnie tutaj jeżdżą wycieczki do tych kurortów nadmorskich. Pierwsze piwko na start, Imperial. Już od razu mówię, że jest ohydne. Jest to jedno z najgorszych piw, jakie w życiu piłem. Po wylądowaniu na lotnisku najlepiej udać się na autobus, który za $1 dowiezie nas do centrum Liberii. Taksówka kosztuje tutaj $20, więc jest spora różnica. W lotnisku był tylko jeden bankomat, który żąda dość sporej prowizji za wypłatę, a już tutaj w mieście, w Banco Costa Rica, można sobie wypłacić pieniądze z Revoluta bez żadnej prowizji, więc jest to lepsza opcja. Ale już z tego co widać, to wszędzie i tak przyjmują bądź dolary, bądź właśnie lokalne kolony. Jako że Kostaryka nazywana jest Szwajcarią Ameryki, tak nie jest tu tanio i to już widać na dzień dobry. Jeżeli chodzi o noclegi, to też tanio nie jest. Za nocleg w standardzie, no nie za ciekawym, nie, ale przynajmniej nie kapie na głowę. Trzeba wydać co najmniej 200 zł za pokój. Trochę taniej jest rezerwując przez R&B. No i hostel tutaj, który teraz widać, no, wygląda całkiem fajnie, jest w centrum Liberii. Po zakwaterowaniu czas ruszyć na rekonesans. Samo miasto jest mocno nieciekawe i poza rynkiem, który akurat jest ubarwiony świątecznymi dekoracjami oraz starym więzieniem, nie ma tutaj nic ciekawego do oglądania. Po prostu, aby się tutaj co najwyżej przespać po locie albo przed lotem i spadać stąd czym prędzej. Nie ma tu co jeść, jakiś tam obiad tutaj w tych knajpach przy placu. No to ceny tak od 50 zł w górę. Fast foody też są mocno drogie. Oczywiście są tu wszystkie sieciówki amerykańskie, jakie tylko sobie zamarzycie. KFC, McDonald's, Pizza Hut, Taco Bell, że to wszystko tu jest. Jak ktoś lubi fast food, to będzie zadowolony. Widać, że bardzo się chcą upodobnić do USA. Udało się już kupić kartę SIM z sieci Claro, kosztuje 34 zł na 2 tygodnie z pakietem internetu, więc powinno wystarczyć. Bankomaty tutaj Banku Costa Rica okazało się, że wypłacają pieniądze i w lokalnej walucie, i w dolarach. Teraz pierwsze śniadanie i już widzę, że będzie tutaj poważny problem, bo wszystko jest w zasadzie mięsne. W karcie jest na jakieś tam 30 pozycji tylko jedno danie bez mięsa. Dosłownie nikt nie mówi tu po angielsku, ani w hostelu, ani w sklepie, ani w restauracji. Więc trzeba cały czas używać tłumacza, dlatego trzeba było w ogóle najpierw kupić kartę, żeby dojść do porozumienia, że chcę jedzenie bez mięsa i bez cebuli. Wydawało mi się, że jako najbardziej taki komercyjny, zamerykanizowany tutaj kraj Ameryki Środkowej, to tu będą mówić po angielsku, jednak nie. Ryż, jajko i taki tortilla, jakby kawałek tortilli, i to kosztuje 17 zł, takie coś. I sos cebulowy, fu! I oczywiście już czuć świąteczny klimat w knajpie. Najtańsze knajpy nazywają się Soda, to takie przydomowe lokale. Tu zjemy najtaniej, no ten posiłek dał się zjeść, ale nie chcę tego powtarzać. A teraz wam pokażę, jak wygląda pokój hotelowy i co można tutaj wynająć w najtańszej cenie, czyli akurat ten pokój kosztował 68 € za dobę. A więc co mamy w środku? Jest coś, co przypomina kuchnię szpital albo jakąś kostnicę. Jest mikrofala, ale nie ma tu w ogóle produktów jakichś takich gotowych typu pizza, które można było sobie to grzać. No tak, to wygląda jak w jakiejś kostnicy albo w gabinecie zabiegowym. W ogóle to wszystko jest tak brudne. I sypialnia. Mamy Biblię, jakby się chciało poczytać. 2 łoża. Jest nawet telewizor kineskopowy i coś a la wieszak. No i piękny obraz. Szału nie ma, ale przynajmniej jest przestrzeń i w samym centrum przy parku centralnym.
Tuż przy Parku Centralnym w Liberii znajduje się w zasadzie chyba jedyny ciekawy obiekt tutaj warty odwiedzenia. Został chyba wybudowany właśnie w latach 1936-1940. Tu nigdzie nie ma żadnych tablic, nawet na Google nie można wyczytać jakiejś historii. I tutaj były koszary wojskowe oraz przez jakiś czas też funkcjonowało to jako więzienie. Wstęp jest darmowy. Dzisiaj to miejsce funkcjonuje jako centrum kultury. Odbywają się tutaj jakieś warsztaty, pokazy, wernisaże. Są jeszcze jakieś kraty. Czy tu właśnie były cele? Zapewne trzymano tu kiedyś po kilkadziesiąt osób w takiej jednej celi. Szkoda, że nie ma opisanej nigdzie historii tego miejsca, ale to jest normalne dla tego kraju, w ogóle dla rejonu, że nie jest tu nic napisane, a nawet jak się chcesz coś dowiedzieć, a nie znasz hiszpańskiego, to się też nie dowiesz, bo nikt ci nie powie. Ogólnie można sobie tu łazić jak się chce. To już ewidentnie takie stare kraty więzienne. Teraz jest jakieś archiwum urządzone. W więzieniu obecnie mieszka tylko kot. I szkoda, że nie można sobie wejść na mury, czy na wieżyczki, bo byłby widok tutaj na Liberię. Tutaj nie ma żadnych wysokich budynków, więc wszystko byłoby widać. Nie da się zwiedzić Kostaryki bez samochodu, więc konieczny będzie jego wynajem. I ta przyjemność tania nie jest. Unikajcie przede wszystkim okresu świątecznego, kiedy zjeżdżają się tutaj tłumy Amerykanów. Ja popełniłem ten błąd i ceny wynajmu auta pod koniec grudnia poszybowały do nieco absurdalnych rozmiarów. Za to już w styczniu cena spada o 1000%. Jeżeli nie mamy karty kredytowej, zostaniemy też obciążeni dodatkowym ubezpieczeniem. Minimum 30 euro dziennie. I ogólnie czytajcie dokładnie wszelkie drobne druki, bo uwielbiają tutaj doliczać różne dziwne opłaty i ubezpieczenia. Ale jako, że nie posiadam karty kredytowej, a tutaj żadna z tych międzynarodowych wypożyczalni nie chciała w ogóle wynająć się bez karty kredytowej, trzeba było poszukać jakiejś lokalnej. Udało mi się znaleźć jakąś wypożyczalnię właśnie tutaj w Liberii. Oni w ogóle nie przyjmują kart, tak więc koszt całkowity tego grata $100 dziennie, to jest z tymi wszystkimi ubezpieczeniami, podatkami, czyli dość atrakcyjna cena w porównaniu do innych ofert. I depozyt w gotówce też $500 na cały okres wynajmu. Auto jest stare, ma 20 lat, rozpada się trochę, tutaj telepie, ale działa klima, można poczuć przynajmniej się tak jak tutaj jeżdżą lokalsi, właśnie starymi rozpadającymi się gratami. Amortyzatory chyba na skuteczność 0%, bo telepie się nawet na równej drodze. Ale co ważne, auto jest na gaz i tutaj, o ile litr benzyny kosztuje prawie $2, tak za $1 mamy 2 litry gazu, więc naprawdę wyjdzie to dużo taniej, bo pewnie to auto pali z 20 litrów, silnik V8, więc tak by 20 benzyny spalił, a tak na gazie jednak sporo uda się zaoszczędzić. Pomimo, że nikt nie mówi tu po angielsku, tak jest dużo amerykańskich sieci. Popularniejszy market, w którym możemy zrobić wszelkie zakupy. Walmart amerykańskiej sieci i tu już jest wszystko. Ciuchy, narzędzia, jedzenie, więc można zrobić większe zaopatrzenie, bo te markety są tylko w tych największych miastach. No i zamiast kupować na straganach takie kapelusze, jakieś torby za grube pieniądze, tak tutaj jest to sporo tańsze, a to dokładnie to samo. Mamy tu i tablice, i magnesy, kubki Kostaryka. Także wszystko w Walmarcie kupimy, nawet leniwca, ich narodowe zwierzę. Taki leniwiec kosztuje 10 000 kolonów. No i kawa, oczywiście kawy. Kawy o różnych smakach, tutaj mamy za 11 000 taki zestaw kaw. Te napoje tanie nie są. Nawet taka malutka, to jest chyba 200 ml. Kosztuje to $1, więc sobie sporo. Piwa to jest koszt około 5 zł za najmniejsze piwo. To jest najtańszy browar, ale jest też piwo 1,5 litra i to wychodzi niecałe $3. Więc sobie tragedii nie ma, no ale jak na niby biedny kraj środkowej Ameryki, to spodziewałem się, że będzie taniej. I napoje są tutaj głównie w 3-litrowych butelkach, więc oni się nie rozdrabniają. Wszystko musi być duże. Koszty chipsów, no to też nie są tanie, bo w zasadzie wszystkie kosztują ponad $2 za paczkę.
Nie wiem nawet ile w Polsce coś takiego kosztuje. Ten ponad $3 kosztuje. Zdecydowanie najtańsze to są owoce. Papaja to koszt mniej niż $1 za kilogram. Ananas jest jeszcze tańszy. Melon to jest właśnie około $1. Mango jest droższe. $4 za kilo. No i banany to też jakieś sprawy groszowe. $0,5 za kilogram nawet. Więc akurat tym można się pożywić bardzo tanio. Oczywiście pewnie mrożone z głębokiego mrożenia, no ale na mieście nie widziałem w ogóle, więc jakieś tam bagietki można kupić w amerykańskim stylu, czy też inne przekąski słodkie. Chlebów tostowych w sumie ciężko tutaj dostać, a już jak są w tym Walmarcie, to kosztuje taki aż $4. Zawsze na świecie najtańsze knajpy z najbardziej podłym jedzeniem to są te w marketach. Płat ryby, 2 sałatki pire, ja mam ryż, 1 puszka napoju i pakiet owoców. To kosztowało ponad 70 zł w biednej Ameryce Centralnej. A to jest i tak taniej niż w restauracji normalnej. Połowę taniej. Po zrobieniu zakupów ruszamy w stronę wybrzeża Pacyfiku. I o ile początkowo droga była nawet dobra, tak każdy kolejny kilometr utwierdzał mnie w przekonaniu, że decyzja o wynajęciu terenowego auta była bardzo dobrym wyborem. Także chwilę tylko zjechaliśmy z głównej trasy oznaczonej kolorem żółtym i droga wygląda już tak. Czyli faktycznie zwykłą taką małą osobówką nie dałoby rady tędy przejechać, ale co ciekawe, chyba obok była droga, bo tam była taka budka ze szlabanem płatna i jeżeli by zapłacić, tak można chyba ominąć tą rzekę. No to było jako droga publiczna oznaczone. No ciekawe, ciekawe. Jest pora sucha, więc pewnie dawno nie padał deszcz. Jeden wielki tuman kurzu. Doły straszliwe. Auto się mało nie rozpadnie. Ciągle jadą jakieś ciężarówki i w ogóle pomiędzy tym jeżdżą ludzie rowerami, motorami. Ja nie wiem jak. Bez masek, bez gogli. Jest jak jakiejś burzy piaskowej. Więc faktycznie bez auta z wysokim prześwitem przynajmniej, to tu się nie ma co wybierać, żeby w ogóle zjeżdżać z asfaltu. Jedziemy 40 km, pokazuje nawigacja 1,5 godziny. I w sumie się nie ma co dziwić po takiej drodze. Krajobraz jest bardzo monotonny. Jak myślicie, że tu będą jakieś widoki po podziwiania, to nie. Są tylko krzeczory i na razie najciekawsze co było to pasące się krowy na takim pastwisku. To najciekawszy widok jaki do tej pory był za oknem, a tak po prostu monotonia takich krzaków. Wybrzeże Pacyfiku, fala jest spora, tu już plaża jest jakaś dzika, na ile to można nazwać plażą. I jak ktoś się tu spodziewa śnieżno-białego piasku, to nie, takiego nie będzie. Jest to wszystko ziemia wulkaniczna, więc ten piasek jest z reguły czarny, ale bynajmniej nie ma śmieci jak w Azji, nie są tu zaśmiecone. Jest też sporo kokosów, trzeba uważać, żeby jakiś nie spadł na głowę. Łażą tu też różne kraby, jest sporo muszli różnych, tam sobie ktoś pływa na deskach. Plaża jak każda inna w strefie równikowej. Wreszcie udało się coś zamówić, czym się chyba najem. Takie danie, kalmar z ryżem i frytkami. Kosztuje 4000 kolonów i to jest jakieś $8 i to jest nad samym morzem, tam już jest morze, więc tak wygląda taka knajpka. Są tutaj sosy, a tu casados, czyli danie. Casados to jest generalnie obiad po prostu, który żona gotuje mężowi, czyli może być to wszystko. To jest ryba, pieczony banan, chyba plantan i takie smoothie, to tamaryndowiec albo mango, to koszt 1000. Czyli $2, więc nie jest źle. Nadmorska droga. Są tutaj knajpy, które pewnie się dopiero zapełnią wieczorem, bo jak na razie nie ma nikogo.
Chodzi sobie troszkę turystów, plażowiczów. Wygląda to dość licho, jak na najbogatszy kraj Ameryki Środkowej. Wszędzie płatne parkingi. $4 za parking. Pierwsza plaża w Kostaryce. Po stronie Oceanu Spokojnego, Brazilito Beach. No i że tak powiem, dupy nie urywa. No. Plaża jak plaża. Śmieci nawet sprzątają, nie ma ich dużo. Gdzie jazda konna, no. Nie wiem po co te konie i konie tutaj męczą. Można popływać na skuterach wodnych, pojeździć na kładach. Jednak widać pod turystę, ale tych turystów za wielu nie ma. Jakoś idzie pod górkę. Okazało się, że pomimo rezerwacji przez zagodę noclegu jest zamknięte. Na bramie wisi kłódka, telefon nie odpowiada. Nikt tutaj ze stojących nieopodal mieszkańców nic nie wie. Wszędzie ciemności, wszystko jest pozamykane, nigdzie nikogo nie ma. Słynna plaża żółwiowa. Cholera wie co robić, pewnie wszędzie spać w samochodzie. Ponad godzinę czekania udało się wreszcie dostać do pokoju. I takie coś kosztuje $72. Gdyby tutaj było 5 osób, no to w sumie by się opłacało, no ale tak to jest lipa. Są hamaki, ale do morza stąd do oceanu jest jakieś 50 metrów i to w sumie jedyny plus. Także Kostaryka nie powala standardem pokoi. I też jak ktoś lubi oglądać telewizor, to tu chyba telewizorów też nie ma w pokojach. Że takie luksusy w hotelu za $72, proszę. Nie wiem z jakiego śmietnika oni tą lampkę wyciągnęli. I w ogóle krany angielskie, kibel angielski, prysznic angielski. A daj spokój, jak to żyć? A po pokoju chodzi sobie coś takiego. Naprawdę pokaźny karaluch. Kraj, gdzie wszystko jest duże. Są duże piwa, to piwo ma 1,5 litra i to mi się akurat podoba. No i niestety, albo stety, jak kto woli, też wielkie dupy. Kobiety mają tu naprawdę olbrzymie dupy i to chyba jest wina tych amerykańskich sieciówek fast foodowych, McDonald's, KFC, Taco Bell. Teraz nikt tu pewnie nie chodzi na piechotę, wszystko się przemieszcza tymi wielkimi autami. Wpierdzielają te wielkie zestawy. Życie zamarło tu około godziny 19. Nie ma światła ulicznego. No chciałem wam pokazać w ogóle jak to wygląda, no ale nie ma czego, bo musiałbym mieć tutaj jakieś poważne oświetlenie. Wyszedłem chwilę na zewnątrz, nadeptałem na psa, który spał na środku drogi. Mało mnie nie ukąsił. Nie ma tu nikogo. Wszystko jest zamknięte, tylko jakiś kościół baptystyczny, gdzie trwało kazanie. Miejscowość Ostioma słynie z żółwi morskich, które przybywają masowo na tutejszą plażę w celu składania jaj. Wyruszamy więc o świcie nad ocean z nadzieją ich spotkania. Widać jest teraz 6 rano, wszystko jest jeszcze zamknięte, miejscowych tutaj nie ma, a już znowu po zapadnięciu zmroku po jakiejś godzinie też wszystko zamiera. Bary soda są otwarte o 6:30, z tego co jest napisane. Tu jest jakiś lokalny kościół baptystów, wczoraj w nocy tu właśnie była msza. Tutaj są powyrzucane jakieś resztki skorupiaków, także rybacy jakieś ślimaki tutaj czy małże pewnie wczoraj obrabiali, a teraz sępy sobie dojadają resztki. O poranku na plaży nie ma nikogo. Jak oglądacie to na tym filmie, to robi dużo lepsze wrażenie na filmie niż na żywo, naprawdę. Kostaryka to niewielki kraj o powierzchni 2 województw lubelskich. Więc może się wydawać, że przemierzymy go bardzo szybko, żeby zwiedzić go w całości. I to jest bardzo błędne założenie, bo drogi są tutaj w bardzo kiepskim stanie i żeby przedostać się od jednego wybrzeża na drugie, no to w praktyce potrzebujemy cały dzień. Kostarykę otaczają 2 oceany, Pacyfik i Ocean Atlantycki, a dokładniej Morze Karaibskie. 5% powierzchni zajmują parki narodowe, więc dbają oni tutaj o przyrodę. Zakazane jest polowanie dla sportu. I tak przynajmniej w teorii, bo na tej plaży, na której teraz się znajduję, miejscowa ludność zbiera jajka żółwie i handluje nimi. I można je też zjeść w lokalnych knajpach, więc z tą ochroną przyrody to jest chyba tak trochę tutaj na pokaz. Żyje tutaj ponad 20 000 gatunków pająków. Ja na razie jeszcze żadnego nie spotkałem, ale mam nadzieję, że się uda.
oraz 10% światowej populacji motyli. Również żadnego jeszcze nie widziałem, ale mam nadzieję, że w lesie deszczowym przynajmniej tam będą. No a sama plaża, jak widać, jest pusta, nie ma tutaj nikogo. Dzień było troszkę naganiaczy, jakichś tam powozicieli koni i tak dalej. Można się tutaj właśnie konno przejechać. A teraz jest święty spokój, więc warto sobie rano wstać i poszukać żółwi, bo właśnie na tej plaży w sezonie lęgowym może się pojawiać tutaj ich nawet kilkadziesiąt tysięcy na raz. Są właśnie tutaj zdjęcia w wiosce. Jak na razie żadnego żółwia nie widać. Są też tutaj wycieczki, które można sobie wykupić. No jest niby gwarancja zobaczenia żółwia, ale kosztuje ona kilkadziesiąt dolarów. Może uda się spotkać żółwia samemu. Są tutaj liczne skorupy żółwich jaj. I to właśnie sobie chyba to sępy tak podjadają. Czyli tak to działa. Pies rozkopuje gniazdo żółwia, a sępy już dookoła czekają, kiedy kopie się do jajek. I tak, o i tutaj pies wyjada żółwie jajko właśnie. I tutaj chyba chodzi zbierać żółwich jaj, pewnie już wraca z pełnym plecakiem i idzie je dostarczyć do restauracji, żeby je sprzedać na poranne jajecznice. Zdaje się, że tutaj są podawane żółwie jajka. No, taka trochę licha ta szopa, no ale przynajmniej nie dostaną się tutaj psy i sępy i pewnie te jaja są przenoszone przez wolontariuszy i właśnie tutaj żółwiki mogą się w spokoju wylęgnąć, a później ktoś je przetransportuje prosto do morza. Jest tutaj też ostrzeżenie o krokodylach. Ze względu na swą niesamowitą dziewiczą przyrodę Kostaryka stała się tłem do filmu, planem filmowym megahitu Park Jurajski. Właśnie gdzieś tam, kilkadziesiąt kilometrów, jest wyspa, na której właśnie kręcony był ten film. Można ją dziś odwiedzić. Nie jest to oczywiście tania przyjemność. I zdaje się, że jest żółw, tylko nie wiem, czy on jest żywy. Nie, jest już martwy. Tak więc nie zdążył chyba na czas wrócić do wody i zadziobały go sępy. No szkoda. Trzeba iść za sępami, bo one coś zawsze ciekawego nam wskażą. I tu też jest chyba świeże gniazdo. Pies właśnie po raz kolejny rozkopał, a sępy już jajka powyciągały i zrobiły porządek. I kolejny martwy żółw. Temu już zjedzono głowę w całości. Nie są one jakieś takie olbrzymie, ale i tak robi wrażenie. I te wszystkie białe takie plamki to są jaja żółwie, które zostały zjedzone. Tak więc statystycznie tylko 1 na 1000 właśnie takich żółwików, które mogłyby się wykluć z tych jaj, trafia ostatecznie do wody. I rekord, który tutaj zarejestrowano, to w 1995 roku naliczono tutaj 500 000 samic, które wyszły jednocześnie na brzeg. Także musiało to niesamowicie wyglądać. Tak sobie mieszkają tubylcy na plaży. Każdy ma tutaj deskę surfingową. Tutaj sępy pobiły się o jajko. Pióra lecą. Tutaj sępy jedzą świeże jajka. Chyba właśnie dzisiejszej nocy żółw złożył. Więc warto się przejść po prostu z latarką nocą i myślę, że jest duża szansa, żeby trafić tu na żółwia. Pływa tam sobie wydra. Wynurza się co chwilę, żeby zaczerpnąć powietrza. Tak więc musi być dużo ryb. Po kilkudziesięciu minutach spaceru udaje się nareszcie spotkać okazałe żółwie i to zupełnie za darmo. Dzisiaj już śniadanie na własną rękę, więc bagietka najtańsza z marketu, coś jak u nas z Carrefoura. Tak więc taka bagietka kosztuje ponad 5 zł lekko, coś co w Polsce kosztuje do 2 zł zwykle, taka najgorsza. Akurat ten jest ananasowo-kokosowy, więc w zasadzie taka nowość, wygląda to jak miód trochę. Nie, 15 zł kosztował ten dżem, no więc no sporo, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej będzie dobry. Coś ich lokalnego tu można spróbować. Kilkanaście kilometrów dalej jest już bardziej komercyjna okolica. Tutaj jest dużo hotelików, jakichś pensjonatów, knajpek. Jest droga asfaltowa. No i znowu plaża. No, wygląda to podobnie. Wygląda tak, jakby wszystko było poza sezonem. I jadąc w tropiki zwykle ludzie boją się węży, jakichś pająków jadowitych. Tymczasem
Kokosy rocznie zabijają więcej osób niż wszystkie zwierzęta razem wzięte. Tego nikt nie bierze pod uwagę praktycznie. Jak dla mnie wystarczy już tego plażowania, więc ruszam w głąb lądu do Monteverde, czyli okolicy słynącej z dziewiczych lasów deszczowych. Mam nadzieję, że tam wreszcie uda się zobaczyć tę słynną dziką przyrodę, no i oczywiście leniwce. Wjeżdżamy teraz na autostradę Panamerica, więc to jest ta najdłuższa droga łącząca północny kraniec Ameryki Północnej z Ameryką Południową. Tylko brakuje tu chyba jednego fragmentu przy granicy panamsko-kolumbijskiej. No ale widać, że jest to już zupełnie inny standard niż pozostałe drogi kostarykańskie. Jednak okazało się, że w światowym standardzie jest tylko kawałek tej autostrady i już po chwili przypomina zwykłą drogę, a miejscami nawet ukraińskie bezdroża. Ale przynajmniej wzdłuż szosy są liczne stragany z lokalnymi produktami i można tutaj kupić nawet wino kokosowe. 2 litros vale 4.000. De 2 litros. 2 Grande. litry, 4000. Una. 4000 czy 40? Rico. Cuando ya esté caliente, le van a ir. O, gazowane. To jest zacier, Okej. zacier. Wino kokosowe, no coś czego w Europie nie dostaniemy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Mówił gość, no namigi oczywiście, że jest to wino gazowane, więc musi być to po prostu taki świeży zacier. Należy to wypić w ciągu 48 godzin. Po później zrobi się z tego wino, nie? A tak mamy taki szampan lekko gazowany. Jedziemy teraz w kierunku Monteverde, czyli lasów mglistych. Tu już krajobraz się zmienia. Przede wszystkim kręta droga pod górę. Na początku było trochę asfaltu, teraz już nie ma i są po prostu takie doły. Auto, pomimo że ma pewnie z 500 koni, to ledwo daje radę tutaj pod tą górę. Czy ten silnik już jest ledwo żywy. Tym razem nocleg okazał się już o nieco lepszy. Mamy teraz nawet z krzesłami i jest czysto, nawet jest czysto. Taki pokój kosztuje $42 za noc. Normalne łóżko, lodówka, jest nawet telewizor. Łazienka oczywiście w stylu angielskim, ale bynajmniej jest. I nawet jest w miarę czysta. Jest tutaj już w Monteverde wyraźnie chłodniej. W hotelu też od razu dają mapę ze wszystkimi atrakcjami i co ważne, są od razu ceny. Nie wiem, czy to są pewnie ceny ich tutaj z prowizjami, kiedy bierze się coś przez hotel, ale można się tutaj przynajmniej rozeznać, co jest dostępnego w okolicy i za ile. Tutaj w noclegowni też jest taki piękny kot. Jest też jamnik. Kolejny obiad kostarykański. To, co widzicie na stole, kosztowało 68 zł dokładnie, z lokalnym napojem. To też jest Coca-Coli, jakaś freska. I kuchnia jest w zasadzie tu bardzo monotonna, bo to wszystko wygląda podobnie, różni się tam konkretnymi składnikami. Ryż z krewetkami i jakieś sałaty, a tu ryż z jajkiem i też jakąś sałatą i fasolką. No i tak wygląda w zasadzie każdy obiad z niewielkimi modyfikacjami. Jeżeli ktoś lubi mięso, no to tego mięsa jest tutaj kilka rodzajów. Nie wiem, nie wypowiem się. Wygląda to źle jak dla mnie, ale... I co ciekawe, tutaj właśnie w Monteverde ceny są dużo wyższe w tego typu lokalu. Zapłaciliśmy za te 2 dania tyle, co po drugiej stronie w takiej knajpie, powiedzmy, dla białych turystów nowoczesnej. Tam byśmy zapłacili za 1 danie tyle, co tutaj za 2. A smakuje identycznie i wygląda identycznie, więc... Ceny są tutaj w dolarach i co ciekawe, każdy sklep ma toaletę, tak więc można sobie za free skorzystać z toalety. Na żadnym kraju czegoś takiego nie widziałem. Skarpety Kostaryka, $9-10.
Tak naprawdę jak chodzi o pamiątki, to chyba w żadnym kraju nie widziałem takiego wyboru. Czasem nasz człowiek nie wie, co ma kupić, bo nic się nie podoba, a tutaj jest problem odwrotny, co kupić, bo jest tyle zajebistych rzeczy. Tanio nie jest, ceny są w dolarach, ale jest naprawdę, jest wybór. Jest tu oczywiście mnóstwo takich pseudomuzeów pod turystów. Tu jakieś insektarium, żaby, pająki, gady, tam motylarnia, ogród orchidei, więc takie po prostu na wyciągnięcie kasy i to wszystko kosztuje też nie małe pieniądze, bo co najmniej 20 dolców. Jest też tu mnóstwo prywatnych niby rezerwatów, czyli na niewielkiej powierzchni i bilety są powyżej 20 dolców, żeby sobie samemu pochodzić po lesie. No, pasaż handlowy w Santa Elena. Kupimy tutaj ciuchy, jeżeli będzie nam zimno. Jest też market spożywczy, sklep z pamiątkami, gdzie jest cholernie drogo. Na przykład za jakiś otwieracz do piwa 20 dolarów. Jest tutaj mocno drogo, lody po 5 dolarów, szejki nawet po 10. Że tak powiem, w samym mieście nic ciekawego nie ma. Ani widoków, ani jakichś punktów, które warto by było zobaczyć. Jest to tylko baza wypadowa do pobliskich właśnie lasów, rezerwatów. I też trzeba sobie wybrać jeden konkretny, bo jest tutaj mocno drogo, gdyby tak chcieć to wszystko zwiedzić. Setki dolarów, chyba tysiące, bo w setkach to by się nie zmieściło. I oczywiście wszędzie motyw leniwca, czyli narodowego zwierzęcia Kostaryki, jednego z kilku w sumie narodowych. Jakby ktoś był zainteresowany zjedzeniem pizzy, tak ceny pizzy zaczynają się od 80 zł za małą pizzę. Powtarzam. No i są oczywiście też hamburgery i one są tańsze, bo kosztują tylko od 40 zł, bo są i droższe. Jest tutaj jedna świetna knajpa, która ma w środku drzewo i to drzewo wyrasta przez taras i tworzy taki naturalny palaso. No super to wygląda. Jest bardzo stylowo urządzona knajpa, z pewnością najładniejsza w mieście. I oczywiście pewnie jedna z droższych też, ale klienta nie ma za wiele. Zdecydowanie są tutaj najładniejsze suweniry, jakie widziałem gdziekolwiek, ale też i najdroższe. Na przykład taki talerzyk z tukanem 52 dolary. No pięknie to wygląda, chętnie bym coś z niego zjadł, ale nie za te pieniądze. Miska z leniwcem 48, no to już jest taniej. Zapadł zmrok w miasteczku, tuż po godzinie 17. No to już jakieś życie nocne jest, ale też bez szału. Większość z tych tutaj pamiątek tak zwanych, no to jest to straszny badziew. Po prostu najtańsze jakieś chińskie bluzy, które w Polsce kosztują 20 zł, a tu sobie za to krzyczą 50 dolarów. Więc to miasteczko przynajmniej żyje, no ale widać, że to wszystko jest zrobione pod turystę, nie? Jest to sztuczne, nie ma to nic wspólnego z kostarykańskim życiem. No i są tutaj takie też fałszywe informacje turystyczne, że niby jest to informacja turystyczna, ale tak naprawdę to nic tam nie ma za darmo, bo tylko sprzedają ci wycieczki różne. Tutaj są właśnie aktywności, jakieś zipliny, jakieś wspinaczki i tak dalej. Jak ktoś to lubi, to może. No i oczywiście markecik z lokalnym produktem. Na większości nie ma tutaj cen, więc chyba kupuje się w ciemno, a później przy kasie niespodzianka. W zasadzie był plan, żeby zostać tutaj 2 noce, ale chyba nie ma takiej potrzeby, bo wszystko tu jest płatne. Do jakichkolwiek krzaków, jakich by się nie chciało wejść, trzeba zapłacić. Wszystko jest prywatne. No i ceny w knajpach są tutaj 2 razy wyższe niż na wybrzeżu. Tutaj to wszystko jest na dość niskim poziomie, że tak powiem, a pieniądze żądają sobie typowo europejskie za wszystkie usługi i produkty. No i szczerze mówiąc, gdyby nie było tam napisane na tej budzie, że to jest wino z kokosa, w życiu bym się nie domyślił. Nie smakuje to w ten sposób kokosem. Taki żywy po prostu zacier. Z winogrona smakuje to bardzo podobnie. Może to faktycznie jest troszkę taka inna nutka, ale na pewno bardzo orzeźwia. Akurat teraz już jest chłodniej, może być około 18 stopni, tak sądzę w tej chwili. Ale coś takiego, gdyby sobie wypić nad morzem w tych 35, byłoby idealne.
Następnego dnia rano udajemy się do Lasu Mglistego. Jako że nie ma tutaj w zasadzie szlaków, na które można by było wejść za darmo, trzeba wybrać jeden z płatnych rezerwatów. Przy Santa Elena jest prywatny rezerwat, do którego wstęp kosztuje $18, czyli dużo, ale jak na warunki kostarykańskie to całkiem jednak niedużo. No, droga jest tutaj dość ciężka, jak ktoś nie ma auta terenowego, można sobie zarezerwować transfer za $8 w dwie strony i jest tutaj Las Mglisty. Jest to taki ewenement, jeżeli chodzi o dżunglę, bo o ile byłem już w wielu krajach na świecie w tak zwanych dżunglach, tak myślałem, że nic mnie tu nie zaskoczy, ale wygląda to faktycznie inaczej. Jest to Las Mglisty, zajmuje on mniej niż 1% powierzchni wszystkich właśnie takich lasów równikowych, więc nie ma tego za wiele. I w Kostaryce właśnie mamy tutaj dwa takie miejsca, gdzie możemy ten las podziwiać w okolicach Monteverde. Ile do Monteverde jest tam park narodowy, państwowy i bilet kosztuje chyba $25 z tego co pamiętam, ale ma to dość złe opinie tutaj, że niby jest to samo, a jest taniej i ponoć ciekawej, dlatego akurat udaliśmy się w to miejsce. Drzewa porośnięte wszelkiej maści paprociami, sukulentami, orchideami, mchem, tak więc naprawdę taki klimat, że tak powiem, bajkowy, wręcz mistyczny. Cały szlak taki najdłuższy ma 4 km, jest jeszcze kilka mniejszych. W zasadzie wystarczyło jakieś 3-4 godziny, żeby to wszystko obejść. Właśnie jakiś owoc mi tutaj spadł na głowę. Nie mam pojęcia co to jest, więc nie będę tego jadł. No i jeżeli chodzi o zwierzynę, tak nie ma nic. Było kilka małych ptaszków, coś ale nasze wróble i to w zasadzie wszystko. Żadnych węży, żadnych żab, żadnych owadów, jakieś pajączki takie kilkumilimetrowe, które gdzieś sobie siedzą na pajęczynie i to wszystko. W polskim parku byle jakim, że tak powiem, jest głośniej od śpiewu ptaków niż tutaj, że spodziewałem się czegoś lepszego, pomimo że jest pora sucha, nie padają teraz deszcze. Tak tutaj cały czas jest taka mgiełka, no stąd nazwa w końcu Las Mglisty. Wilgotność myślę, że jest tutaj około 100% i jest przyjemny chłód, około 20 stopni temperatura, więc idzie się naprawdę bardzo przyjemnie. Też oczywiście jakieś tam wyczytałem teksty typu, że trzeba się ciepło ubrać, bo jest zimno i tak dalej. Nie wierzcie w to. To są totalne bzdury. Jest tutaj bardzo przyjemnie. Szlak jest dość prosty, jest kilka jakichś tam podejść, ale naprawdę też nie ma co przesadzać, żeby ubierać się w jakieś buty górskie. Ja jestem w zwykłych jakichś tam takich adidaskach trekkingowych i to mi w zupełności wystarcza. Spokojnie też dam radę w klapkach, w gorszych miejscach chodziłem w klapkach i było dobrze. Fakt, że jest tutaj wilgotno. Jest wilgotno, więc można się ewentualnie poślizgnąć, więc dobra jakaś tam przyczepność jak najbardziej wystarczy. Szlaki są też dobrze oznakowane, na każdym jakimś przecięciu, skręcie jest mapa. Nie ma tu jakichś punktów widokowych, no bo to wszystko jest zarośnięte, więc idziemy po prostu blisko pomiędzy tymi drzewami. Jest kilka jakichś mniejszych mostków przez potoki, tak jak właśnie teraz ten. I to wszystko, po prostu obcowanie z lasem. W okolicy jest też mnóstwo takich komercyjnych adventure parków. Tam oczywiście wstępy są już wielokrotnie droższe nawet. No i wtedy mamy zjazdy na linach, jak ktoś lubi, jakieś tam mosty w koronach drzew. Tak więc tego typu aktywności też są. Ja akurat na takich byłem w innych częściach świata, gdzie kosztowały wielokrotnie mniejsze pieniądze niż tutaj, więc po prostu odpuszczam. Bo chodząc na te wszystkie tutaj atrakcje mieniące się jako adventure, no to spokojnie można by było wydać $1000 w dzień od tak. I te wszystkie bajki o tych pająkach, wężach, które na was czyhają, żeby tylko ugryźć i zjeść, też można o dupę potłuc, bo tu nic nie ma. Nie ma nawet mrówek. O wężach zapomnijcie. Nie ma nawet komarów, tak więc jakieś tam replementy na komary no też są zbędne. Być może w porze deszczowej one są, ale no jeżeli chodzi o roślinność, to naprawdę jest bardzo bujna. Różnego rodzaju paprocie, w tym wielkie paprocie drzewiaste. W zasadzie każdy pień jest tutaj obrośnięty jakimiś figowcami, paprociami, orchideami, czy kwiaty, rośliny. Możemy kupić w Polsce jako rośliny doniczkowe, no i później się nie ma co dziwić, że one
więdną w naszych suchych mieszkaniach, kiedy naturalnie pochodzą właśnie z takiego środowiska. Też tutaj rośnie sporo kardamonu. Tu jest mały krzaczek akurat, więc można sobie nasionek nazbierać tej wyśmienitej przyprawy. Tutaj mamy bananowca, ale nie widziałem na razie owoców, nie wiem, być może za dużo ludzi tędy chodzi i je zjedzono. Aczkolwiek idąc już 2 godziny tym lasem, nie było nikogo więcej, więc nie jest to jakieś uczęszczane miejsce. No jeszcze też taka wskazówka, jadąc tutaj, tam po drodze do tych adventure parków machali, się pytałem, czy to jest to miejsce, do którego chcę jechać, to mówili, że tak. No i oczywiście były to kłamstwa. Każdy po prostu nagania do siebie. Kostaryka słynie z motyli. Jak na razie tu po 2 godzinach marszu był tylko jeden motyl. I to taki lichy mały. Nie wiem, gdzie one wszystkie są. Być może są już zasuszone w sklepach, bo w każdym sklepie możemy sobie kupić suszone motyle w takich gablotkach. Jeżeli ktoś był wcześniej tylko w Europie bądź w Egipcie, przyjedzie tu, to faktycznie będzie efekt wow. Ale jeżeli było się gdziekolwiek w lasach równikowych, no to tak wygląda to słabo, że tak powiem. Do parku też niby nie można wnosić jedzenia ani butelek. Ludzie pisali w internecie, że sprawdzają plecaki. Nic z tych rzeczy. Spokojnie można sobie zabrać prowiant. To oczywiście śmieci zabieramy ze sobą. Tak wygląda las mglisty. No i jako, że jest we mgle, to niewiele widać, więc trzeba sobie tylko wyobrazić, że on tam jest. Po 2 godzinach, ponad 2 godzinach spaceru, zwierzęta, jakie udało się zobaczyć, jedna dżownica, jeden żuk, który w sumie szybko odleciał i nie zdążyłem się mu przyjrzeć, i kilka takich ptaszków malutkich, przypominających nasze wróble. I to wszystko. Pomimo braku zwierząt, spacer był bardzo przyjemny. Udaje się teraz do restauracji, w której zanęca się kolibry, dzięki czemu możemy im się przyjrzeć dokładnie z bliska. Knajpa położona jest tuż przy wejściu do Parku Narodowego Monteverde. Spychaliśmy teraz do takiej Cafe Colibri. Myślałem, że jest to mniej komercyjne miejsce, ale są tu tłumy ludzi, ale od razu mamy na dzień dobry ostronosy, które sobie chodzą po tym olbrzymim drzewie. Cała rodzina jest tutaj, kilkanaście sztuk. Oczywiście, żeby się dobrze przyjrzeć, trzeba mieć lornetkę. No i te kolibry faktycznie tutaj latają. Tak więc nie trzeba płacić za kolibry, można je obejrzeć za free. Jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo i co najmniej kilka gatunków. Jest też sklepik, można sobie coś tutaj kupić, jakieś pamiątki, ale jest wyraźnie drożej niż w miasteczku. Jest też restauracja, także można coś zjeść, wypić. I co ważne, można pospacerować po lesie za free. Są tutaj ścieżki i zaraz zobaczymy, czy różni się to, za co wcześniej zapłaciłem $18. Więc łatwy sposób na biznes, wystarczy zanęcić jakieś zwierzęta i ludzie sami zjadą w to miejsce. No i tutaj te ścieżki są na pewno bardziej dzikie niż w tym rezerwacie płatnym. Wygląda to bardziej naturalnie, aczkolwiek ten las chyba nie jest taki typowy las mglisty. Wygląda podobnie, ale tam jednak te drzewa były potężniejsze i bardziej obrośnięte wszelkiego rodzaju roślinnością. No ale skoro można wreszcie odwiedzić coś za darmo, no to myślę, że nie ma co wybrzydzać i wymagać, bo naprawdę jest świetnie. Za darmo. No i kolibry mamy gwarantowane. Akurat trafiły się ostronosy. No ale tak już kilka razy bywało, że płaciłem za coś grube pieniądze, a po wyjściu z tej atrakcji okazało się, że małpa siedzi przed wejściem za darmo. No i tak to już bywa. Problem tutaj nie polega na tym, że nie możemy sobie wejść za free do lasu, bo w zasadzie możemy w dowolnym miejscu, o ile nie jest to teren prywatny zagrodzony, tylko że nie ma tutaj ścieżek, a dżungla jest tak gęsta, że w zasadzie nie do przebycia. Trzeba by było sobie wyrąbywać drogę jakąś maczetą, bo jest naprawdę ciężki tutaj teren. I nie ma się co dziwić, jak opisywali pierwsi odkrywcy właśnie tych lądów, że przemierzali dżunglę w tempie na przykład 1-2 kilometra za cały dzień. I wcale im się nie dziwię, bo teren w niektórych miejscach jest naprawdę ciężki, są jakieś wzgórza, wąwozy,
skały i do tego jeszcze właśnie krzeczory, wszędzie krzeczory. No i niby te jadowite zwierzęta, które czyhają, żeby cię zjeść z każdej strony, aczkolwiek raczej nie tutaj. Być może kiedyś były faktycznie, ale chyba zostały zjedzone. I chodząc sobie po lesie możemy się właśnie natknąć na takie tabliczki: teren prywatny, zakaz wstępu. I co nam grozi, jak tam pójdziemy? Zastrzelą? To są właśnie te wszystkie szlaki tych agencji, które tutaj organizują te spacery i tak dalej. Pogrodzili sobie las. No to jest biznes. Wyobraźcie sobie, zagrodzić sobie, nawet nie zagrozić, to nie ma płotu, postawić tablicę, że nie można tędy chodzić i kasować, nie? I to nie symbolicznie, tylko kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów za wejście w takie krzaczory. Jakby Tusk sprzedał nasze lasy, to mogłoby być to samo. Tak straszyło TVP, więc nie wiadomo. A więc, czy warto płacić 18 dolarów bądź więcej za wejście do płatnego lasu? I tu mam teraz mieszane uczucia, bo o ile tamten był może troszkę inny, lepszy, taki miał więcej wilgoci i tej mgły, tak wyglądał bardzo podobnie. No i nie było w nim żadnych zwierząt. Więc można, ale nie trzeba. Jeżeli macie zbędne 18 dolarów, jak najbardziej. Ale jeżeli oszczędzacie i budżet jest dość napięty, to ten las w zupełności wystarczy. Fakt, że jest tutaj trochę trudniej się idzie, jest gorzej utrzymany ten szlak. Tam teraz słyszę jakieś dziwne odgłosy, więc muszą być tu jakieś małpy, wreszcie. Bo ja jeszcze nie widziałem żadnych małp w Kostaryce. Po emocjonujących doświadczeniach w lesie mglistym czas opuścić Monteverde i udać się ponownie na wybrzeże Pacyfiku. Do tej pory nie było tutaj za bardzo miejsc z jakimś spektakularnym widokiem. Ewentualnie jeżeli były, to nie było gdzie się zatrzymać. No i wreszcie się udało. Jest tutaj panorama na całą dolinę, na jakieś góry tam w oddali. I przed chwilą latały tutaj dwa takie olbrzymie kondory. No niestety zanim wyjąłem kamerę, tak sobie gdzieś pofrunęły, ale też można takie tu właśnie ptactwo spotkać. Monteverde jest położone dość wysoko, więc teraz trzeba będzie zjechać tam na sam dół gdzieś. Więc już hamulce zaczynają śmierdzieć. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i zapraszam do obejrzenia kolejnej części z Kostaryki, w której odwiedzimy krokodylową rzekę, nadmorskie kurorty wakacyjne, a także najpiękniejszy wodospad w kraju, położony u stóp aktywnego wulkanu. Na koniec podsumuję, ile kosztował tydzień w tym kraju oraz dlaczego według mnie to wszystko nie jest warte tej ceny. Zapraszam również do obejrzenia pozostałych filmów z amerykańskiej serii. Do zobaczenia, cześć!